dobry Państwu. Nazywam się Kamil Stencel i mam ten zaszczyt przedstawić dzisiaj działalność naszego koła naukowego Polestar Racing. W pierwszym kroku chciałbym omówić pokrótce historię naszego koła, jak rozwijaliśmy się na przestrzeni lat. Natomiast w dalszej części przedstawić projekty, którymi się zajmujemy. Tak więc nie przedłużając, nasze koło naukowe powstało w roku 2013. Zostało założone przez grupę entuzjastów motoryzacji, którzy chcieli wykorzystać wiedzę, którą zdobyli w trakcie toku studiów w jakimś ciekawym, praktycznym projekcie. I w tym momencie pojawiła się idea stworzenia bolidu na zawody Formuła Student, które są jednymi z najbardziej prestiżowych zawodów dla studentów uczelni technicznych realizowanych na całym świecie. Tak więc grupa ta utworzyła koło naukowe Polestar Racing i już od początku swojej działalności przystąpili do pracy. W międzyczasie klaryfikowała się również struktura, którą obecnie mamy w zespole, podzielonym na podzespoły. W 2014 roku obecny zespół uczestniczył po raz pierwszy w zawodach Formuły Student we Włoszech, gdzie startowali w kategorii trzeciej, czyli przedstawiali swój projekt na gotowy bolid sędziom, jeszcze bez funkcjonalnego prototypu. Feedback, który zebrali od sędziów, ich opinie oraz porady pozwoliły na wystartowanie z nowym projektem, w tym razem już w pełni funkcjonalnym, bolidem wyścigowym SW01. Bolid ten swój debiut miał w roku 2016 podczas zawodów Formuła Student East i naszym głównym celem była dbałość o szczegóły, skupienie się na wartości merytorycznej projektu oraz jego niezawodność, tak aby już pierwszym pojazdem ukończyć wszystkie konkurencje dynamiczne na zawodach, co nawet w przypadku najlepszych zespołów nie jest wcale takie oczywiste. Niestety cel ukończenia wszystkich konkurencji nam się nie powiódł. Pod koniec konkurencji Endurance bolid uległ uszkodzeniu. Tak więc następny rok spędziliśmy na poprawkach, które miały zagwarantować jego niezawodność i już w roku 2017 podczas aż 2 rund zawodów we Włoszech oraz w Republice Czeskiej wystartowaliśmy po raz kolejny, gdzie ulepszony bolid SW01 już bez problemu ukończył wszystkie konkurencje. Zagwarantował nam tym samym udział w pierwszej połowie stawki, co jak na pierwszy pojazd było dla nas nie lada sukcesem. Dzięki temu kopniakowi energii, który otrzymaliśmy podczas zawodów, z werwą przystąpiliśmy do drugiego projektu. Był to bolid SW02, który obecnie znany jest pod nazwą Quarado. A w 2018 roku podczas zawodów, w 2018 roku natomiast podczas spotkania pojawił się pomysł podążania za globalnymi trendami elektromobilności oraz zostaliśmy zaproszeni na zawody Wrocław Smart Moto Challenge. Stąd decyzja o rozpoczęciu budowy pierwszego pojazdu elektrycznego oraz motocykla zbudowanego przez nasz zespół Elektry. Na projekt mieliśmy zaledwie 4 miesiące, jednak w tym krótkim czasie udało nam się zbudować w pełni funkcjonalny prototyp, święcąc sukcesy podczas naszego debiutu na tych zawodach i zdobywając pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.
W tym samym czasie rozpoczęliśmy również budowę bolidu SW02, którym startowaliśmy w roku 2019 na zawodach w Holandii oraz Hiszpanii. Podczas tych zawodów bolid, który już został ulepszony względem swojego poprzednika, po raz kolejny święcił sukcesy. W Holandii zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii Acceleration, natomiast na zawodach Formuła Student Andorra w Hiszpanii zwyciężyliśmy w klasyfikacji generalnej. Naszym głównym założeniem jako zespołu jest szkolenie młodej kadry inżynierskiej oraz dawanie im możliwości spełnienia, wykorzystania swojej wiedzy teoretycznej w praktyce na gruncie, który stawia wiele wyzwań. Dlatego też startując w zawodach dbamy o rozwój naszych członków. Dodatkowo żyjemy w stałej synergii z pracownikami Politechniki Śląskiej. Współpracujemy z profesorami, w szczególności z naszym opiekunem naukowym Mirosławem Szczepanikiem, dzięki czemu możemy korzystać również z doświadczeń starszych osób mających większy zasób wiedzy. Prowadzimy regularne spotkania, zarówno kontaktowe, jak i online, tak popularne w dzisiejszych czasach, korzystając przy tym z nowoczesnych narzędzi. I przez to wszystko, zarówno biorąc pod uwagę strukturę naszego zespołu, metody zarządzania projektami oraz dbałość o rozwój naszych członków, nagrody, które zdobywamy, nie są związane jedynie z naszymi pojazdami, ale również z samym zespołem. I tak wymienić można nagrody Zębatki 2017, przyznane przez Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej w kategorii Najaktywniejsze koło naukowe, nagrodę Koło naukowe na medal zdobytą w 2018 roku na Dniach Nauki i Przemysłu oraz szczególną dla nas nagrodę Rady Społecznej Politechniki Śląskiej w kategorii Najlepszy Student za nasz wkład w promocję uczelni i nauki. Motocykl elektryczny był wstępem naszego koła naukowego w świat elektromobilności. Nie mieliśmy wcześniej żadnych doświadczeń z napędami elektrycznymi oraz z projektowaniem jednośladów. Dlatego też postanowiliśmy rozpocząć tę przygodę właśnie od tego projektu. Był on przygotowywany na zawody Smart Moto Challenge, które w Polsce odbiły się szerokim echem w mediach ogólnokrajowych z uwagi na gorący trend elektromobilności. Patronat nad tym wydarzeniem objęły Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Infrastruktury. Natomiast sama formuła regulaminu pozwala na stworzenie konstrukcji, które nie odbiegają w znacznym stopniu od produktów komercyjnych, które możemy zakupić. Dlatego studenci biorący udział w projekcie mieli realne doświadczenie przy projektowaniu tego typu konstrukcji, które może zaowocować w ich dalszej karierze. Projekt Elektra, tak jak wspominałem, rozpoczął się w marcu 2018 roku. Natomiast zawody odbywały się w sierpniu, więc te ramy czasowe były bardzo wąskie. Mieliśmy zaledwie 4 miesiące na zaprojektowanie i zbudowanie w pełni funkcjonalnego prototypu motocykla. Co myślę, nieskromnie mogę powiedzieć, udało nam się nadzwyczaj dobrze. Podczas naszego debiutu zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii o mocy silnika do 8 kW. Zajęliśmy również pierwsze miejsce w konkurencjach dynamicznych, gdzie warte nadmienienia jest fakt, że pomimo startu w tej słabszej kategorii, nasz motocykl podczas tych konkurencji okazał się być szybszy od
tych startujących w kategorii wyższej o mocy silnika do 30 kW. Była to w takim razie dla nas nagroda za ten wysiłek, który włożyliśmy w projekt. A oprócz tego zostaliśmy wyróżnieni także nagrodą za najlepszy smart system zamontowany w motocyklu, na który składał się system akwizycji danych oraz telemetrii, który pozwalał nie tylko kierowcy na pełen wgląd w parametry silnika, układu napędowego i motocykla, ale również inżynierom będących poza torem. Motocykl oprócz nagród zdobytych podczas samych zawodów zdobył również wyróżnienie podczas konkursu KOKON organizowanego przez Forum Uczelni Technicznych w kategorii Nagroda Internautów, gdzie zostaliśmy docenieni w głosowaniu internetowym oraz zdobyliśmy dzięki niemu pierwsze miejsce w konkursie Innowacje w Przemyśle na targach Katowice 2019. Jako wstęp do elektromobilności w tym projekcie skupiliśmy się przede wszystkim na zdobyciu wiedzy potrzebnej do tworzenia napędów elektrycznych, do jak najskuteczniejszego wykorzystania tych zeroemisyjnych technologii, aby w przyszłości móc się jeszcze bardziej rozwijać i tworzyć pojazdy, odpowiadać aktualnym zapotrzebowaniom. Z tego powodu też rozpoczęliśmy pracę nad naszym kolejnym motocyklem elektrycznym MC02, którym tym razem startować będziemy w kategorii do 30 kW oraz który oprócz przystosowania do samych zawodów, do jazdy po torach motocrossowych, przystosowany będzie również do poruszania się po drogach utwardzonych, po drogach publicznych oraz do ładowania ze stacji ładowań, które możemy spotkać na wielu parkingach. Jednak mimo wszystko naszym głównym projektem pozostają i będą pozostawać bolidy klasy Formuła Student jako te projekty przeznaczone na najbardziej prestiżowe zawody. Tak więc omówię pokrótce projekt Quarado od jego rozpoczęcia aż do zakończenia. Projekt rozpoczęliśmy po zawodach w 2017 roku, gdzie już wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie przygotować bolid, który będzie niezawodny, będzie w stanie przejechać wszystkie konkurencje. Dlatego też tym razem skupiliśmy się już na osiągach, tak żeby móc konkurować właśnie z tą czołówką światową. W tym celu wykorzystaliśmy nowoczesne narzędzia projektowania, wiele metod optymalizacyjnych oraz bardzo dużo czasu spędziliśmy na optymalizowaniu każdej z części, tak aby była lżejsza, wytrzymalsza, żeby silnik generował większy moment obrotowy, co finalnie przełożyło się na lepsze osiągi. I naszym celem, o którym sobie powiedzieliśmy na początku tego projektu, była poprawa osiągów o 25% na każdej płaszczyźnie pojazdu. Z początku nie byliśmy pewni, czy będziemy w stanie to zrealizować, natomiast liczby, które tu widzimy na ekranie, czyli moc wynosząca 95 koni mechanicznych, przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynoszące 3,5 sekundy oraz waga 220 kg oraz wartość procentowa w odniesieniu do poprzedniego bolidu SW01 pokazują, że udało nam się ten cel osiągnąć, a dzięki zastosowaniu nowoczesnego pakietu aerodynamicznego byliśmy w stanie wygenerować również siłę dociskową, dzięki czemu czasy pokonywania tych krętych torów podczas zawodów uległy jeszcze większemu skróceniu. Omówię teraz pokrótce same zawody, jako że Formuła Student często nazywana jest przedszkolem motorsportu. Patronatem nad tymi zawodami często obejmują
koncerny motoryzacyjne oraz firmy zajmujące się motorsportem, tak żeby obiecujące talenty, które się tam pojawiają w postaci studentów, wyłapywać już na tym wczesnym etapie. Pozwala to na zdobycie cennych doświadczeń każdemu z członków zespołu. Każdy odpowiedzialny jest za daną część, jest w stanie obserwować, jak pracują inne zespoły. Często pojawiają się na zawodach profesjonaliści, którzy również otwarci są na rozmowy, więc ta wymiana doświadczeń pomiędzy ludźmi jest ważnym elementem. A sama formuła zawodów jest podzielona na dwie części, czyli konkurencje statyczne i dynamiczne. Na konkurencjach statycznych oceniani jesteśmy przez sędziów pod kwestiami takimi jak projekt bolidu, jego osiągi, nasze podejście projektowe, koszt bolidu oraz pomysł na jego sprzedaż. Natomiast podczas konkurencji dynamicznych mierzony jest czas na torze, podczas takich konkurencji jak acceleration, gdzie mierzone jest pokonanie dystansu 75 metrów ze startu stojącego, czas pokonania ósemki, jedno okrążenie po torze wyścigowym oraz wyścig endurance, czyli to najważniejsza konkurencja, która jest pokonanie dystansu 20 kilku kilometrów w jak najkrótszym czasie po torze wyścigowym. W roku 2019 nasz wyjazd na zawody rozpoczęliśmy od rundy w Holandii, w której uczestniczyły najlepsze zespoły z całego świata. Jechaliśmy tam głodni sukcesu i ten apetyt został zaspokojony poprzez wygraną w konkurencji Acceleration, gdzie czas poniżej 3 sekund pokonania tych 75 metrów pozwolił nam na zajęcie pierwszego miejsca. Następnie prosto z Holandii udaliśmy się do słonecznej Hiszpanii, gdzie przy grzejącym słońcu, w wysokich temperaturach nasz bolid okazał się równie niezawodny i równie szybki. Podczas zawodów Formuła Student Andorra wygraliśmy w klasyfikacji generalnej, wygraliśmy również w konkurencjach dynamicznych, w konkurencjach statycznych. Nasz pojazd zdobył wyróżnienie za najlepszy projekt hamulców i nadwozia oraz najlepszych rozwiązań telemetrycznych. I dzięki temu projektowi, posiadając już solidną bazę o wysokich osiągach, postanowiliśmy o kontynuowaniu tego wyścigu o elektromobilność i rozpoczęciu projektu trzeciego bolidu Formuły Student, tym razem o napędzie elektrycznym, o roboczej nazwie SW03E, którym mamy nadzieję wziąć udział w zawodach w 2021 roku i porównać się z tą czołówką światową. To wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Zapraszam teraz do obejrzenia krótkiego materiału promocyjnego z wyścigu w Limanowej, który zorganizowany był w zeszłym roku